Ferrari, którego nie było. Ludzie w Lost Heaven do dziś opowiadają o tym wyścigu. Mówią, że był najtrudniejszy w historii miasta. Zakręty ostre jak brzytwa, drewniane bandy, błoto na torze i samochody, które przy większej prędkości rozpadały się szybciej niż małżeństwa naszych polityków. Każdy znał nazwisko zwycięzcy. Tommy. Chłopak wygrał wyścig, chociaż jeszcze dzień wcześniej nikt nie dawał mu najmniejszych szans. Nie miał najlepszego samochodu, nie miał wielkiego doświadczenia, nie miał nawet porządnych rękawiczek. Miał za to coś znacznie ważniejszego – naszą pomoc. Ale żeby zrozumieć, jak do tego doszło, muszę opowiedzieć wam o samochodzie, który nigdy nie pojawił się na starcie. Samochodzie budowanym przez samego Enzo. Tak, tego Enzo. Podobno przez kilka miesięcy siedział w swoim warsztacie we Włoszech, kłócił się z mechanikami, rzucał kluczami i powtarzał, że tworzy maszynę, która zmieni świat wyścigów. Czerwone nadwozie, silnik, którego dźwięk przypominał stado wściekłych lwów. Karoseria tak piękna, że nawet ksiądz zrobiłby znak krzyża, zanim by jej dotknął. Samochód przypłynął do Ameryki statkiem z Europy na kilka dni przed wyścigiem. Miał wystartować jako największa sensacja zawodów. Nie wystartował. W noc przed wyścigiem zniknął bez śladu. Gazety pisały, że samochód prawdopodobnie został rozebrany na części i sprzedany gdzieś w Kanadzie. Prawda była znacznie prostsza. Ukryliśmy go w starej szopie za miastem, ja i Salvatore Turi, na zlecenie Pabla, mechanika. Pablo był małym człowiekiem o wielkich ambicjach i jeszcze większych długach. Potrafił naprawić każdy silnik, ale nie potrafił przejść obok stołu do kart bez utraty całej wypłaty. Kilka dni przed wyścigiem powiedział nam: Vincenzo, Ferrari nie może wystartować. Dlaczego? Bo jeżeli wystartuje, to mi nie wygra. I co proponujesz? Pablo rozejrzał się dookoła i ściszył głos. Chcę, żeby zniknęło. Turi uśmiechnął się. On zawsze uśmiechał się przed robotą. Po robocie już nie. W nocy weszliśmy do portowego magazynu. Bez świadków, bez strzałów, bez hałasu. Czysty profesjonalizm. Turi otworzył boczną bramę, a ja znalazłem kluczyki. Problem pojawił się dopiero wtedy, gdy zobaczyliśmy samochód. Był tak ciasny, że Turi przez 5 minut próbował wejść do środka. Następnie utknął między kierownicą a siedzeniem. Vincenzo, ten samochód jest zbudowany dla dzieci. Nie dla dzieci, Turi. Dla kierowców wyścigowych. A jaka jest różnica? W końcu udało nam się go uruchomić. Silnik zawył tak głośno, że obudził połowę portu. Spojrzeliśmy na siebie. Czysty profesjonalizm, powiedziałem. Oczywiście, odpowiedział Turi, zatykając uszy. Ja prowadzę. Wyjechałem z magazynu i ruszyliśmy w stronę starej farmy. Nie jechaliśmy ulicami. Za dużo patroli. Pablo przygotował boczną drogę przez pola. Ferrari skakało po wybojach jak pijany koń. Po godzinie dotarliśmy do opuszczonej szopy. Wstawiliśmy samochód do środka i przykryliśmy go starą szmatą. Turi spojrzał na nasze dzieło. Nikt go tutaj nie znajdzie. Dlaczego? Bo ja sam już nie pamiętam, gdzie jesteśmy. Następnego dnia wyścig odbył się bez Ferrari. Tommy wystartował samochodem przygotowanym przez Pabla. Nie był najszybszy. Nie był najpiękniejszy, ale był niezawodny. Jeden kierowca wypadł z toru, drugi stracił koło, trzeci próbował przejechać zakręt szybciej, niż pozwalała mu na to fizyka. Tommy dojechał do mety pierwszy. Tłum oszalał. Gazety nazwały go bohaterem. Pablo został uznany za geniusza mechaniki, a ja i Turi staliśmy w cieniu trybun i udawaliśmy, że nie mamy z tym nic wspólnego. Po wyścigu Pablo zapytał: co z Ferrari? Jest bezpieczne. Kiedy je oddamy? Spojrzałem na Turiego. Turi spojrzał na mnie. Oddamy? Samochód został w szopie przez wiele lat, pod starą szmatą, jako następny eksponat w naszej prywatnej kolekcji. Później trzymaliśmy tam jeszcze kilka maszyn. Samochód sędziego, limuzynę polityka, ciężarówkę, której nikt nie chciał, ale Turi ukradł ją przez pomyłkę. Mówił, że w ciemności wszystkie samochody wyglądają tak samo. Do dziś ludzie pytają, co wydarzyło się z legendarnym Ferrari Enzo. Jedni mówią, że wróciło do Europy, inni, że zostało zatopione w jeziorze.
Jeszcze inni są przekonani, że stoi w prywatnej kolekcji jakiegoś milionera. Ja tylko się uśmiecham, bo gdzieś za Lost Heaven wciąż stoi stara szopa, a pod zakurzoną szmatą czeka czerwony samochód, który mógł wygrać najważniejszy wyścig w historii miasta. Ale nie wygrał, bo tamtego dnia Tommy potrzebował odrobiny szczęścia, a szczęście czasami potrzebuje naszej pomocy.